Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Zabieramy Was dzisiaj na literacką przygodę na Śnieżkę śladami książek Sławka Gortycha. Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, wznoszący się na wysokości 1603 metrów nad poziomem morza. Leży na granicy Polski i Czech, a jej charakterystyczna sylwetka oraz obserwatorium meteorologiczne od lat są symbolem tych gór. Wybraliśmy trasę łączoną, czyli my wybraliśmy, oczywiście, czyli zaczynamy czerwonym szlakiem, głównym szlakiem sudeckim i tym szlakiem właśnie wejdziemy na Śnieżkę. A dlaczego? No oczywiście dlatego, schronisko, które zostało zapomniane. Tutaj trasa nas prowadzi do pierwszego punktu za mniej więcej 6 km, czyli schroniska nad Łomniczką. A co się działo w tym schronisku? Oczywiście opowiemy, jak będziemy na miejscu. Na razie czerwony Naprawdę szlak. za chwilę dowiecie się, że cały ten kanał, wszystko to, co było budowane przez ten ponad rok, prawie 1000 subskrybentów było po to, żeby moja mama mogła opowiedzieć o książkach. No bo bardzo lubię, bo... Taki będzie plot twist tego wszystkiego, uprzedzam. No, pozostańmy jeszcze chwilę w niepewności. Zobaczymy. Słuchajcie, 6 km przed nami. Słuchajcie, jest piękny poranek, 6 rano, ale naprawdę pogoda petarda. 6:06 i powiem Wam, tak jak dzisiaj zapowiadają 30 ponad stopni, to był genialny pomysł, żeby o tej godzinie wystartować, bo jest przecudownie, jest tak rzeźko, sympatycznie, jak widzicie możemy iść swobodnie w króciutkim rękawku, bo jeszcze z rana nie jest ciepło. Przy okazji pięknie wschodzące słońce i dodatkowo urokliwość tego magicznego lasu powoduje, że rzeczywiście Chce się żyć. aż się chce żyć Chce się i się żyć i chce wędrować. iść, dokładnie. A cała nasza dzisiejsza trasa to jest prawie 17 km, ponieważ idziemy śladami książek Sławka Gortycha, więc zaczynamy czerwonym szlakiem i na ścieżkę dojdziemy właśnie czerwonym szlakiem, czyli głównym szlakiem sudeckim. A schodzić będziemy kawałeczek czarnym, kawałeczek żółtym, a dalej niebieskim do świątyni Wank, ponieważ mieszkamy w Karpaczu i taka ładna pętelka pozwoli nam po pierwsze zobaczyć kilka schronisk, a jak wiemy, schroniska to jest coś, co Sławek Gortych lubi najbardziej, zwłaszcza karkonoskie schroniska. Po pierwsze zobaczyć więcej schronisk, po drugie więcej miejsc związanych właśnie z bohaterami, czy też z wydarzeniami w jego książkach. Także taki jest nasz pomysł na Śnieżkę, ale każdy może mieć swój, ponieważ tras na Śnieżkę jest wiele, wyciągi również są, także każdy znajdzie swój sposób na tę górę, na Królową Karkonoszy. Słuchajcie, takie mam przemyślenie, jak się idzie tym pierwszym piętrem, czyli takim zalesionym, to jest bardzo fajnie i przyjemnie, ale spodziewamy się wysokich temperatur i kiedy są takie przerwy w zalesieniu, to nagle czuć takie uderzenie gorąca. Także dla tych wszystkich ekologów, którzy nie chcą sadzić drzew, powiem Wam, to jest nasz jedyny ratunek. Genialne. Drzewa to podstawa. Ja, palacz, znany w całej Bydgoszczy degenerat po prostu. I na takiej wycieczce już prawie 3 km w górę
Mamuś, dajemy radę, tak? Oddychamy, oddychamy. Książki mamy tachać. No wielbłąda se znaleźli, jeszcze kurde z płucami 5-latka. Słuchajcie, Ale no po co idziemy. spływaliśmy? Po co Idziemy. spływaliśmy? Po I jest co? bardzo przyjemnie, jest bardzo ładnie, przy pięknych okolicznościach przyrody, proszę bardzo. Pierwszy punkt programu, tada, schronisko nad Łomniczką. Wreszcie. Tada. Schronisko nad Łomniczką, niestety otwarte od 8:30, więc jesteśmy troszeczkę za szybko, ale to nie zmienia faktu, że proszę bardzo, piękne, jeżeli pamiętacie, to brało udział, oczywiście wspomniane jest w wielu tomach, natomiast tom pierwszy, czyli schronisko, które przestało istnieć, to tutaj Maksymilian Rajczakowski rozpoczyna swoją przygodę, żeby rozwikłać rodzinną tajemnicę. No i oczywiście tom czwarty, schronisko, które zostało zapomniane. No to tutaj zabito syna właścicielki schroniska. To tutaj dzieją się też kluczowe wydarzenia. To tutaj nasz główny bohater przychodzi po opowieści i po rozwiązanie swoich zagadek. Tak. Dodatkowo schronisko bez prądu, także ze świeczkami w oknach, więc bardzo, bardzo klimatyczne, przynajmniej w powieściach, przynajmniej w 2008 roku. Nie zobaczymy, jak jest dzisiaj, może przy następnej okazji. Teraz trasa będzie robiła się węższa, troszeczkę bardziej dziką. Kolejny punkt programu to musimy znaleźć mostek nad Łomniczką, ponieważ tam będzie, mam nadzieję, fundamenty albo chociaż cokolwiek, schronisko, które zostało zapomniane. Idziemy, słuchajcie, szukamy śladów. No i zaczęła się taka piękna, brukowa droga, takim szlakiem sobie idziemy Tak to jest. do góry. Chowasz na własnej piersi. Kamieniście, trzeba zwracać Zawsze uwagę wolała pod lewo. nogi, no bo się tutaj jeszcze rosa nie wysuszyła i są śliskie te kamienie. I mamy pierwszego zwiastuna naszego sukcesu tam u góry. Zobaczymy, o której dojdziemy. Ale wygląda obiecująco. Zobaczcie, co jest najfajniejszego w spotkaniach górskich. Na przykład idzie człowiek. Widzimy klub zdobywców Korony Gór Polskich. Tak jest. No to zagadamy. Jak tam było na Śnieżce? Bardzo fajnie, wschód słońca na Śnieżce, dzisiaj mega. Okej, Naprawdę ale polecam. No to rewelacja. A który raz zdobyłeś Śnieżkę? Śnieżkę 6 raz, dopiero. A my Jeszcze pierwszy. jeszcze ze 20 albo i więcej na pewno będzie. No ale Tomek, ale mówiłeś, że jakieś fajne wyzwania, tak? Że co to ma być? Zimowe zdobywanie? Zimowe zdobywanie Korony Gór Polskich to po raz trzeci, dlatego ta ścieżka się nie wlicza do tego. To jest takie z Rozumiem. kolegami, tylko takie Jasne. wyjazd weekendowy, nie? Ale to jest, słuchaj, no niesamowita pasja, bo poza koroną, tak jak my, jeszcze korona Sudetów, tak? Korona Jeszcze... Sudetów, sudeckie włóczyki, z diademu tylko 5 mi zostało. Takich niskich trochę, ale I jasne. niedźwiedzie, tylko niedźwiedzie mnie straszą. Rozumiem, Bieszczady, my też w tym roku... Nie Bieszczady, Beskid Niski. A, Beskid Niski, okej. Tam. Trochę nieciekawie, ale Ale jasne. damy radę, nie? No ale Tomek, powiedz,
co Cię skłania do tego, żeby właściwie... Przede wszystkim proszę nagrać to wszystko, co tu się dzieje. Tak. Tam jest wodospad, to wszystko, ludzie, przyroda. Oderwanie się od szarej rzeczywistości przede wszystkim. A z daleka O tej dojeżdżasz? pracy. Ja okolice Głogowa, Dolny Śląsk. Jasne, no to umówmy się, no to dobrze. To my mamy dalej, natomiast nie zmienia to faktu, że super spotkać, super pogadać, super fajne spotkania i co, no jest... Oczywiście. I do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. Ludzie są najważniejsi na szlaku, ale pogoda, trzeba trafić na pogodę. Jak się trafi, to jest idealnie, nie? My na górę, ty na dół i Dzięki. do zobaczenia. Gdzieś na kolejnej Dzięki, do kurze. zobaczenia na szlaku. Pa. Petarda, słońce jest rewelacyjne, chociaż nie jest jeszcze nie jest tak gorąco, jest godzina 7:20 i powiem Wam, to jest to, po co się żyje. Jest genialnie, naprawdę, cudowne widoki, fajna pogoda, sympatyczny marsz. No i Cel wędrówki cały czas za nami, tak przed jest. nami. No, przed nami, to prawda. Słuchajcie, Łomniczka szumi, jest naprawdę przepięknie. Jest fajnie i to jest świetny pomysł na sobotę, na to, żeby po prostu sobie połazić w Karkonoszach. Karkonosze są przepiękne. Słuchajcie, cieszymy się tymi drzewami, które mamy, bo oczywiście w piętrze alpejskim tego nie będzie. Więc na razie jeszcze pięknie ocienione. Och, polecamy Wam tę drogę, naprawdę cudo, cudo, przesympatycznie. Jeżeli sądziliście, że ta trasa nie może być jeszcze bardziej urokliwa, tada, może, jak najbardziej. Jesteśmy nad mostkiem, nad wodospadem Łomniczki i to tutaj powinniśmy szukać ruin schroniska, które zostało zapomniane, czyli 4. tom. To tutaj dokonano morderstwa prętem na nazistowskim dyplomacie. To tutaj był ukryty skarb ambasadora, więc kto wie, może coś jeszcze znajdziemy. Nie zwracajcie uwagi, ja tu jestem tylko dla ozdoby. I od tego, żeby nieść książki. Natomiast tak naprawdę powinnam wyciągnąć je w tej chwili wszystkie, bo jesteśmy w kotle Łomniczki i jest to tło do wydarzeń naprawdę w bardzo wielu tomach. Sławka Gortycha lubi to miejsce, co czyta, co słychać na właściwie wszystkich kartach jego powieści. Okoliczności przyrody są takie, że no najlepsze tło do wszystkiego. Co tu się może dziać właśnie? Spójrzcie. Zaczyna się etap zasopania. I zaczyna się etap daleko jeszcze. Zostało nam według mapy 830 metrów, mniej więcej 33 minuty. Bo mama marudzi, że ją plecy bolą. Tak jest, 33 minuty do schroniska, do Śląsk i to będzie doskonałe miejsce na śniadanko. Akurat będzie tak 8:30,
świetny czas na śniadanko. Słuchajcie, idziemy. Na śniadanko jest Idziemy. Chociaż moglibyśmy tutaj na... Tak, w ogóle na jedzonko jest zawsze dobry czas. No właśnie. Po drodze oczywiście kolejne gortychowe miejsce, jak najbardziej cmentarzyk ofiar gór, doskonała inicjatywa. Martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. Także idąc pomyślcie o tym, żeby jednak, nie wiem, założyć te wysokie, wygodne buty, żeby być czujnym w górach, żeby zawsze pamiętać o tym, że góry jeńców nie biorą, tak? Jeżeli je zlekceważycie, to skutki mogą być opłakane. Warto się nad tym zastanowić, właśnie mijając takie miejsca. No, widać moje śniadanko. Dom Śląski, schronisko Dom Śląski znaczy się miejsce, gdzie dzieje się wiele w książkach Sławka Gortycha. W najnowszej, w Święcie Karkonoszy, to tutaj jest taka baza główna logistyczna dla pielgrzymów, którzy zdążają do kaplicy Świętego Wawrzyńca. Zobaczcie, nawet sobie wzięłam i popodbijałam pamiątkowymi stemplami, także te książki teraz zyskują dodatkową wartość. Jest dowód, że były ze mną w plecaku. No nie chcę Wam spoilerować za bardzo, więc wybaczcie, że tak troszeczkę mówię ogródkami, natomiast staram się po prostu Was zachęcić do tego, aby przeczytać książki. Dodatkowo chcę Wam powiedzieć, że te wszystkie lokacje naprawdę doskonale są przedstawione, doskonale w nich grają, a to cudownie po tych opisach Sławka przyjść tutaj i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Rewelacja, absolutna rewelacja, słuchajcie. Wszystkie, po prostu wszystkie 5 zasłużyły, aby wejść na Śnieżkę i aby dostać pamiątkowe stemple. Bo nawet jeżeli bohaterowie nie dotarli tutaj, to na pewno widzieli Śnieżkę, to wędrowali tymi karkonoskimi szlakami, więc
Uwaga, pamiątkowa pieczątka we wszystkich 5 tomach. Dwa znaczki poproszę jeszcze. Śnieżka zdobyta. Śnieżka zdobyta, słuchajcie. I co, idziemy dalej. No. To jest tylko część naszej wyprawy. Natomiast Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Czech, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy, najwyższy szczyt województwa dolnośląskiego. O matko, o matko. Taka naprawdę bardzo, bardzo ważna góra. Ale Taka... dostaliśmy teraz alert RCB. Widzicie za nami, że się robi ciemno, więc śmigamy na dół, bo przed nami jeszcze kawał drogi. No i 2 schroniska. Schodząc ze Śnieżki, dostrzegliśmy kolejkę linową po czeskiej stronie i właśnie wtedy u niektórych nastąpiło odkrycie dnia. Na szczyt można było wjechać. Najmłodsi uczestnicy naszej wyprawy spojrzeli na nas z takim wyrazem twarzy, że tego się nie da opisać. Miny były po prostu bezcenne. Śnieżka od lat pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych szczytów w Polsce. W sezonie letnim odwiedza ją średnio około 3000 turystów dziennie, a w weekendy nawet 4000. I patrząc na to, co działo się dziś na szlaku oraz przy Domu Śląskim, trudno mieć co do tych statystyk jakiekolwiek wątpliwości. W związku z tym, że grzmi i jest burza, to szybki update. Jednak pójdziemy... O, słyszycie? No właśnie dlatego. Jednak pójdziemy niebieskim szlakiem bezpośrednio na strzechę akademicką. Porzucamy pomysł czarnego łącznika z żółtym, no bo to jest mniej więcej 500 metrów więcej. A jednak wolelibyśmy szybko skakać ze schroniska do schroniska w kontekście tego, że grzmi po prostu. Na górskim szlaku trafiliśmy na ekipę z wieczoru kawalerskiego, która postanowiła przepytać nas z dość nietypowych życiowych tematów. Jaka jest Państwa ulubiona pozycja? No i tu Małgorzata dzielnie próbowała wybrnąć z odpowiedzi. Im dłużej mówiła, tym bardziej sama się w niej zapętlała, ale śmiechu było przy tym co niemiara. Ostatecznie młodzież podziękowała za nasze bezcenne życiowe doświadczenie, uścisnęliśmy sobie dłonie, złożyliśmy autografy na ramieniu pana młodego i każdy ruszył w swoją stronę, bo takie nieplanowane spotkania często zostają w pamięci równie długo, jak samo zdobywanie Śnieżki. Na szlaku można spotkać też Śmiało, bracia. kawalerów do wzięcia, prawie. Nie ma problemu. Stary, dziękuję Ci. Robiłeś mi dzień. Może nie będę musiał... A wszystko do zobaczenia na Krok za Krokiem Studio na YouTubie. Trzymajcie się, hej, hej, hej. Strzecha akademicka, kawka, czuję kawkę. Poznajecie to zdjęcie? A oczywiście jest to schronisko, które spowijał mrok, czyli schronisko Strzecha Akademicka. Zaraz sobie tutaj przybiję piecząteczkę, będzie fantastyczna pamiątka. Polecamy? Oczywiście, że polecamy. Po pierwsze książkę, a po drugie pyszne jedzonko, bo właśnie zjedliśmy i naprawdę czujemy się usatysfakcjonowani. Kolejny przystanek niebieskim szlakiem w dół, schronisko samotne.
schronisko PTTK Samotnia. Okoliczności przyrody, no tak piękne, że po prostu urywają głowę. Jest, słuchajcie, cudownie, ale nie wyciągam żadnej książki. A czemuż to, a czemuż? Ponieważ oczywiście bohaterowie gdzieś tam wspominają, gdzieś tam przechodzą, natomiast no, w Samotni do tej pory nie wydarzyło się nic niesamowitego, strasznego, nikt nikogo nie zamordował i nawet Sławek Gortych był pytany o to, a dlaczegoż to Samotnia jest taka niewykorzystana książkowo. No i mówił właśnie dlatego, że jest taka bardzo wyeksploatowana turystycznie, że jest taka najbardziej znana, że jest taka ikoniczna, w związku z czym on woli pokazywać mniejsze, bardziej zapomniane miejsca, no, o których dzięki niemu się dowiadujemy, niż o tych takich najbardziej ikonicznych. Także podobno zarzekał się, że Samotnia nie zagra w jego książkach. Zobaczymy, czy słowa dotrzyma. Na ten moment żadnej książeczki nie wyciągam. Chciałbym przekazać ważną informację. Wracamy z Samotni do świątyni Wang i ta trasa jest piękna i urokliwa, jak moja żona. Ale jednocześnie bardzo zatłoczona. Mam nadzieję, że nie jak twoja żona. Trudno mi powiedzieć, często mnie nie ma. Słuchajcie, no oczywiście Śnieżka to program obowiązkowy, który musieliśmy zaliczyć i zrobiliśmy to. Natomiast Karkonosze przecudne, ale poszukamy mniej może zatłoczonych tras następnym razem. O, taki pomysł na kolejną wyprawę. Będzie ciężko, staraj się, szukaj. Senia, przyjedziesz jeszcze z nami? Czy masz dosyć po dzisiejszym dniu? Powiedz, jesteś nowym człowiekiem w wyprawie, powiedz jak tam? Z przyjemnością przyjadę. Widzicie? Bo to nie było trudne. Jak się chce i się uważa pod nogi. Oczywiście. I I się... nawet burzą na mnie straszna. Dokładnie. Jak to mawiał Andrzej Duda. Nie strasz. Tak. Słuchaj, ale myślę sobie, że Cieplice Zdrój i po prostu termy cieplickie teraz to jest tak. Tak, zdecydowanie to jest to, Ale co tego jest już Wam nie potrzebne. pokażemy. Tego już Wam nie pokażemy, tak. Czysty relaks, bez żadnych kamer. Dokładnie.
W lesie było cudownie, tajemniczo, pięknie, marzycielsko. Naprawdę nie dziwię się, że w takich magicznych miejscach dzieją się te wszystkie rzeczy. W książkach Sławka Gortycha po prostu się nie dziwię. Naprawdę gotowa sceneria do filmu, do książek, czy też do przedstawień teatralnych, bo w Jeleniej Górze w teatrze właśnie w tej chwili jest przedstawienie, które jest adaptacją właśnie prozy Sławka Gortycha. No i zakończyła się nasza przygoda z wejściem na Królową Śnieżkę. Najdroższa, jak tam? 19 km, ponad 19 km, naprawdę czujemy to w nogach, a przede wszystkim no cały czas to grzmienie, cały czas trochę uciekaliśmy przed tą burzą. Widzicie ją? Jest tam, więc udało nam się dotrzeć. Bardzo, bardzo serdecznie polecamy Wam taką trasę, jak szliśmy, czyli najpierw czerwony szlak, potem szlak niebieski. Naprawdę urokliwość niesamowita. Wydaje mi się, że pozwoliło nam to zobaczyć wszystkie takie najfajniejsze punkty tej wyprawy. No, moim zdaniem najbardziej urokliwe i to, co mnie urzekło, to była Samotnia i no po prostu, no piękne miejsce. Mały staw. Jemu się po prostu najbardziej mały podobał. staw, urokliwość, piękna dolina. Także jeżeli chcecie więcej takich widoków, oglądajcie nas co czwartek, nowy odcinek. Słyszycie? Burza Ale nas goni. Dajcie suba. lajki, Lajki, komentarze. Słuchajcie, a za tydzień w czwartek o 16:00 kolejny film z naszych przygód. Bądźcie z nami. Pa!